Cześć, ja jestem Devon i witam was na trzecim odcinku z serii od zera Farming Simulator 25. Patrzcie, moje szklarnie już mają po 3 palety, więc jeszcze parę dni, to znaczy dokładnie parę miesięcy i będę mógł je zacząć sprzedawać, ale najpierw trzeba robić kolejne kontrakty i zarabiać znowu pieniądze. Miało to być już ostatni odcinek, w którym będę robił kontrakty, ale wydaje mi się, że to jest za szybko. Muszę jeszcze przez jakiś czas je porobić, żeby zarobić więcej pieniędzy, no bo mam tylko teraz 22 000, a z takimi pieniędzmi niestety nic nie uda mi się zrobić. Dlatego dzisiaj kolejny odcinek, w którym zarabiam pieniądze na kontraktach, a może już w kolejnym kupię, nie wiem, parę jeszcze szklarni i nie wiem, może zacznę pomijać czas, co wy na to? Czy mam trochę oszukać jakby i pominąć parę miesięcy, żeby mi się nazbierało trochę więcej palet, czy lepiej nie i grać dalej tak jak teraz gram, czyli cały czas robić kontrakty, a ten czas po prostu minie i tak prędzej czy później to palety się stworzą z sałatą. Jak uważacie, co lepiej? Czy zrobić tak właśnie jak mówię, czy może skipnąć trochę tego czasu i zacząć w końcu coś kupować, bo na razie to tylko robię kontrakty, może już was zaczyna to nudzić, dlatego chciałbym może coś zmienić, może skipnąć trochę te kontrakty, albo już wam nie nagrywać tego jak robię je, tylko zrobić to poza odcinkiem, nazbierać trochę więcej pieniędzy i wtedy zacząć coś już robić, bo na razie to tylko kontrakty, to już jest trzeci odcinek, w którym w sumie nic nie zrobiłem, mam tylko 2 tunele i kawałek pola. No tak słabo jak na razie i tak myślę, czy by wam tego po prostu nie pominąć, albo po prostu już naprawdę przeskipować trochę miesięcy, nie wiem, na przykład z 2-3 miesiące, żeby nazbierało mi się już trochę więcej tych palet, sprzedać je i wtedy już można by było coś działać. I mógłbym już wtedy sobie, nie wiem, kupić jakieś kolejne pole i na przykład zasiać coś na nim, albo kupić łąkę. Co po tym sądzicie? Czy nie lepiej na przykład zamiast może pola kupić łąkę, bo łąkę można parę razy kosić i w takim razie mógłbym wypożyczyć maszyny, albo te maszyny, które dostaję z kontraktów brać, kosić sobie tą łąkę, zbierać belki, zbierać siano ogólnie zbierać tą trawę i sprzedawać ją i mógłbym to robić parę razy w roku. A jeśli bym kupił pole, zasiał je, to już bym nie mógł tyle razy tego robić, tylko raz w roku mogę zasiać i zebrać. A trawa rośnie cały czas. Chyba dokładnie 3 razy w roku można skosić trawę, jak mi się wydaje, ale nie jestem tego pewien. Więc nie wiem, czy przypadkiem nie lepiej by było kosić trawę, w tym czasie by dalej robiły się palety z sałatą, a ja bym po prostu, nie wiem, kontrakty może dalej robił. Takie mam plany na razie, nie wiem co będzie dokładnie z tego. Czy może chcielibyście zobaczyć po prostu typowe rolnictwo, czyli kupuję pole, sieję, oram, koszę, sieję, oram, koszę i to tyle. Czy może jednak coś innego? Według mnie chyba lepsze było coś innego, czyli właśnie ten pomysł mój z łąką by był lepszy, ale no nie wiem. W sumie z drugiej strony, nawet jakbym tą łąkę już kupił, to potem mógłbym postawić na niej na przykład krowy albo inne zwierzęta i już bym miał coś innego. Już bym was nie zanudzał tak jak wszyscy robią, czyli wszyscy zaraz by kosili zboże, uprawiali pole, a ja bym robił coś innego. I tak w sumie jak teraz pomyślałem, to chyba jednak tak zrobię. Najpierw nazbieram te pieniądze, przeskipuję te 2 miesiące, kupię sobie łąkę, tą łąkę skoszę z 2 razy albo z 3, sprzedam trawę, potem znowu przeskipuję trochę czasu, urośnie znowu ta trawa, wykoszę tą łąkę, nie wiem, przeskipuję miesiąc, 2, znowu ona dorośnie, znowu ją wykoszę, sprzedam. W tym czasie będę miał więcej palet, które też będę mógł sprzedać i znowu zarobić. I wtedy nagle okaże się, że nie wiem, po pół roku, może 2 latach i wtedy już będę mógł sobie kupić pastwisko i na przykład krowy albo inne zwierzęta, bo na pewno żadnych maszyn na razie nie chcę kupować, chyba że jakąś przyczepkę tanią, to okej, ale żadnego ciągnika albo kombajnu nie planuję kupować, bo to jest bez sensu. Jeśli ja na traktor zapłacę tam, nie wiem, 300, 500 czy 1000 euro, no to mi się nie opłaca wydawać 300, jak mogę wypożyczyć go za te 1000 i obrobić tym pole i go zwrócić. Chyba żebym robił po prostu z zadań, czyli brałbym zadanie, obrabiał swoje pole, robił potem misję i je oddawał. To też jest taki pomysł. I to jest w sumie pomysł dobry. Czyli ostatecznie, taki mój plan na co będzie się dalej działo w serii to jest tak. Kupuję łąkę, kupuję jeszcze z 2 tunele może, albo 1, to znaczy nie tunele, tylko szklarnie. Wypożyczam maszyny też z zadań, robię kontrakty, przy okazji obrabiam swoje pole, sprzedaję siano i zbieram na więcej szklarni. No i w sumie to tyle chyba, nie? Taki chyba będzie plan, taki plan będzie chyba fajny.
i w końcu szybko się rozwinę, bo jeśli już będę miał krowy, no chyba krowy są najlepsze, możecie też mi napisać, bo jeszcze do tego czasu, jak ja będę chciał kupić jakieś zwierzęta, to jeszcze trochę minie, to możecie mi napisać, które zwierzęta są najbardziej opłacalne, czy krowy, czy świnie, no, czy jeszcze coś innego, nie wiem, napiszcie mi. Z tego co wiem, to świnie chyba nie są opłacalne, chyba kozy, ale nie jestem pewien. Albo w ogóle zamiast kóz i krów mógłbym hodować owce i które potem dałyby mi wełnę, którą mógłbym na samym końcu sprzedawać do swojej fabryki, którą może kiedyś mi się uda postawić i mógłbym produkować tam ubrania, a chyba ubrania są jedną z najdroższych rzeczy, jak z tego co kojarzę. Więc na tym bym dobrze zarobił i mógłbym się szybko rozwinąć, no bo z mleka, no to wiadomo co, jakieś sery robię, ciasta i inne takie rzeczy, no to tego może bym nie chciał robić, a ubrania w sumie czemu nie? I są opłacalne i się w sumie nie trzeba przy ich za dużo narobić. Owce bym puścił sobie na pastwisku, miałyby cały czas trawę, robiłyby mi wełnę i ja bym tylko ją zbierał, sprzedawał i tyle, aż w końcu bym się dorobił tej przędzalni. W niej mógłbym tworzyć sobie, bo najpierw tkaniny bym musiał tworzyć i dopiero potem z przędzalni mógłbym kupić sobie fabrykę ubrań. To w sumie trochę dłuższa droga niż mi się wydawało. Tak jak teraz pomyślałem, to jednak musiałbym kupić jeszcze 2 dodatkowe firmy, więc no w sumie jednak trochę problem. A z mlekiem, a mleko bym tylko sprzedawał, to nie wiem w sumie co tu robić. Na razie takie to zastanawianie się tylko na darmo, bo mam tylko tam 40 000 naprzód się głowie, niepotrzebnie w sumie, no bo skoro i tak jeszcze nie wiem co będę miał, a zanim ja pieniądze te nazbieram na kolejną nową działkę, to i tak jeszcze dużo czasu minie. Najpierw to niech ja lepiej kupię działkę, jakąkolwiek, czy to pole zwykłe, czy to łąka, a dopiero potem będę się głowił co tu zrobić, bo w sumie nawet jakbym kupił łąkę, to i tak ją mogę przerobić na pole. I w sumie to samo z polem, jak kupię pole, to mogę przerobić na łąkę i w sumie wychodzi na to samo, no wiadomo, łatwiej przerobić łąkę na pole niż pole na łąkę, bo to trzeba trochę poczekać zanim to wyrośnie, zanim to się nawiezie i tak dalej, dlatego uważam, że najpierw lepiej kupić łąkę, skosić ją, sprzedać tą trawę czy tą siano, zależy co tam będzie i dopiero potem myśleć nad polami. Mamy październik, w tym roku raczej tak już nic nie zdążę zasiać, więc w kolejnym sezonie najwyżej zacznę kupować pola, a na razie pójdę w stronę łąk i szklarni, no bo według mnie to jest najlepsza rzecz, jaką mogę robić. W las nie chcę się bawić, od razu wam mówię, że ktoś będzie proponował las. Wiem, że jest opłacalny, bo w farmingu 22 na tym dobrze zarabiam, to znaczy główna postać zarabia w przygodach Wesołego Rolnika, ale w tej serii nie zamierzam się tym bawić, no bo nie używam super siły, nie używam żadnych innych modyfikacji wspomagających. A nie chcę się męczyć harwesterem czy inną tam maszyną, która jest dostępna w grze i nosić tą maszyną, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można robić, tak szczerze. Zresztą sami widzieliście w poprzednim odcinku, ile czasu zajęło mi załadowanie kilku kół drewna. No, męczyłem się z tym chyba z pół godziny, więc ja podziękuję, dopóki nie używam super siły, nie będę też pracował w lesie. Chyba że, nie wiem, tak mi się ta seria rozwinie, że już i tak ta super siła średnio mi co zmieni, to pozwolicie mi użyć jakiejś tam modyfikacji, to będzie super siła. Ale według mnie to bym chciał, żeby to była taka klasyczna seria jak z Farminga 13, czy tam z 15, czy nawet z 11, czyli tak, wtedy nie było żadnych takich modyfikacji, jakichś super siły i tak dalej. Każdy grał na oryginalnych maszynach i od zera się dorabiał. To było takie prawdziwe od zera, bo teraz jak większość youtuberów odpala serię, to zaraz ma super siły, ma wszystkie modyfikacje i to nie jest już to coś, nie jest to coś co kiedyś było, czyli pusty farming. Tak jak Citrus jest Światek. Oni jak mieli serię, to nie grali po prostu na czystej podstawce gry. Nie mieli nic, no chyba, że to modyfikacje mieli takie jak DLC. No ale to już tego nie pamiętam. Wydaje mi się, że jak oni grali, to grali na czystej grze, czysta podstawka i tyle. Dlatego ja też bym chciał takie coś robić, a nie od razu z samego startu używać super siły i oszukiwać, bo no to nie ma sensu. Z racji takiej, że już nie było fajnych kontraktów, postanowiłem, że przeskipuję noc i z samego rana zacznę robić kolejne kontrakty, bo pewnie mi się takie pojawią, ale zawsze jak przeskipuję noc, sprawdzam sklep i sprawdzam jakie są promocje. I udało mi się wychać taki fajny ciągniczek New Hollanda i do tego header case'a. Oczywiście to jest tylko po to, żeby to sprzedać, bo ja nie zamierzam tego brać dla siebie, tylko żeby to sprzedać i zarobić na tym. Oczywiście nie jest to najlepszy zestaw do sprzedaży, muszę jakoś teraz go przetransportować i trochę mi to zajęło, te przepychanie go do miejsca, w którym można go sprzedać, ale trzeba trochę się poświęcić, chwilę mi to zajęło i sprzedałem za ponad 11 000. To jest naprawdę fajny sposób.
nie wiem, wystarczy chwila roboty i cyk 11 tysięcy wpadło. Miałem 77, teraz mam 88, 11 tysięcy za darmo w sumie, bo nic nie zrobiłem. Musiałem tylko kupić, podjechać kawałek, sprzedać i 11 tysięcy za darmo. Dla mnie aktualnie to jest bardzo dużo, no bo to jest 1/3 tunelu, a w tym momencie też widzicie moją nieudolną walkę z przystawką do kombajnu, ale już moment też mi się udało ją przepchnąć i 5000 wpadło. No, fajny sposób, bez żadnego malowania, bez niczego, ja nic nie robię, nie naprawiam, nie maluję, ja tylko po prostu kupuję, przeciągam, sprzedaję, do widzenia, robota zrobiona. Dobra, tu zarobione 5000, trzeba teraz jechać z rozsiewaczem, porozsiewać nawóz i kolejne pieniądze z kontraktu. Nawozy są bardzo super rzeczą, odpalasz kontrakt, bierzesz pracownika, chwila, moment, przejedzie po polu, cyk, 2, 3, 5 tysięcy wpada. No naprawdę, rozsiewanie fajna rzecz. W sumie tak fajna jak opryski. Wziąłem teraz kontrakt na opryskiwanie i tu już zrobiłem błąd, bo zamiast herbicydu wziąłem płynny nawóz. Tam powinienem na tym pole, którym jadę teraz, tam powinienem rozpryskać, rozpylić, nie wiem jak to się dokładnie mówi, nawóz przeciw chwastom, a ja po prostu przez pośpiech albo po prostu przez to, że nie zauważyłem, kupiłem płynny nawóz i zaraz będę musiał się z powrotem z pola wracać do sklepu, kupić inny środek, znowu napełnić i znowu pojechać tam na pole. No ale to dobra, to już mniejsza z tym. Fajna sprawa też, bo odkryłem taki sposób, że po co mam wypożyczać parę razy jeden sprzęt, jeśli mogę w kontraktach, są kategorie, i zamiast brać kilka razy różne maszyny, to wystarczy, że ja raz wezmę opryskiwacz, zrobię wszystkie opryski, jakie są dostępne, potem biorę rozsiewacz, robię wszystkie nawozy i tak mogę zaoszczędzić na wypożyczaniu maszyn. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mogę zaoszczędzić, ale tak robię, bo taki według mnie jest sposób fajny, że jedną maszyną robię wszystko i nie ma już więcej kontraktów w tej tematyce, biorę nowy kontrakt z inną kompletnie pracą, robię znowu wszystkie kontrakty tą jedną maszyną, zwracam i tak w kółko, i tak w kółko. I nie wiem, czy coś to mi daje, ale tak robię. Według mnie tak jest lepiej teraz. No ale dobra, widząc, że mam 82 tysiące na koncie, przyszedł czas na jakieś pierwsze moje nabytki, więc postanowiłem kupić sobie przyczepę do przewozu palet i jakiś pojazd, którym będę mógł te palety załadować i przewieźć. I oczywiście padło na najgorszą rzecz, jaką mogło paść, czyli na taki właśnie widlaczek, taką ładowareczkę. No jest to najgorsze, co mogłem kupić, ale dlaczego? Zaraz się przekonacie. Zobaczycie, jak tym się ładuje, jak to działa. No, nie spodziewacie się, co to będzie za syf. Oczywiście przyjechałem zadowolony, uśmiechnięty, że udało mi się kupić pierwsze nabytki, już się brałem za ładowanie i patrzcie teraz, co się będzie działo. No, po prostu żart, jeden wielki żart. Jeśli jest ktoś z Was, kto tego używa, to naprawdę współczuję. Albo po prostu ja nie potrafię tego używać, albo źle stanąłem na nierównym terenie i dlatego tak się dzieje, albo nie wiem, albo po prostu ta ładowareczka jest syfem i tyle. No, naprawdę. Tak się tragicznie tym ładowało. W farmingu 22 ładowałem 60 z turem i ładowało się 10 razy lepiej, a tym syfem cały czas mnie kładło, cały czas mnie przewracało, te palety nie chciały się trzymać, no ale dobra, odpuściłem sobie, postanowiłem, że dobra, udało mi się załadować, to załadowałem, te już palety są na przyczepie, w każdej chwili mogę podjechać sobie ciągnikiem, wziąć się, zawieźć, sprzedać i mieć spokój. A z tą malutką ładowareczką postanowiłem, że zrobię jedno, sprzedam ją po prostu i tyle, bo się tylko do tego nadaje. I co śmieszniejsze, od razu po sprzedaży pojawiła się w promocjach. To znowu ją kupiłem, naprawiłem, sprzedałem i znowu na niej chociaż zarobiłem. Czyli to, co jakby wydałem, ta cała prowizja, którą mi pobrali za to, że ją tam chwilę używałem, zwróciło mi się w tym, że ją kupiłem jeszcze raz i sprzedałem, więc spoko deal. Na promocji trafił mi się fajny pług, a z racji takiej, że miałem kontrakt, w którym był potrzebny bardzo silny ciągnik do kultywatora, to postanowiłem, że wykorzystam sobie pług i wykorzystam ten traktor. Wziąłem ten traktor z kontraktu, podczepiłem swój pług i pojechałem na pole, które trzeba jeszcze zaorać. Ten mały piździczek, co już tam ora od godziny, coś mu średnio to idzie temu pracownikowi. Niby mieli być inteligentniejsi w tej grze, a są jeszcze głupsi niż kiedykolwiek byli. Nie wiem jak Giants to robi, ale Gostek ora godzinę czasu pole i dalej go nie zaorał. Dalej ma 80% niecałe. Więc no to jest żart po prostu, ale no dobra, nie ma co.
Wziąłem swój pług, pojechałem, zaoram szybko pole, kontrakt będzie zrobiony i nie oceniajcie mnie, wiem, że się w kółko nie ora, ale to jest tylko po to, żeby jak najszybciej zaorać to pole i jak najszybciej zebrać pieniądze. Pewnie zaraz będę musiał jeszcze pojechać pomóc tamtemu przy tej orce, bo sobie idiota nie poradzi. Ale to spokojnie. Fajnie chociaż, bo kupiłem sobie pług na promocji i nie dość, że zarobię na nim na samej sprzedaży, to jeszcze dzięki niemu zarobię na samej orce, no więc win-win. Dobra, zaorałem swój kawałek, przyjechałem jeszcze pomóc temu bałwanowi, no bo ja zdążyłem swoje zrobić, a on ledwo 90 parę procent. To jest żart po prostu, ale dobra. Zrobię to, zwrócę pług, to znaczy sprzedam i zwrócę ciągnik. I przy okazji fajnie sobie na tym zarobię. Pole zaorane, no to co? Trzeba sprzedać pług. Dostałem za niego 51 000. No to co? Trzeba coś z tymi pieniędzmi zrobić, więc postanowiłem, że kupuję 2 nowe tunele, to znaczy szklarnie. Cały czas mi się to myli, bo w przygodach są tunele, nie szklarnie. Cały czas mi się miesza, więc kupię 2 nowe szklarnie. Do tego wypożyczę beczkę, żeby jakoś się napełnić. Zaraz tak już nie mam ciągnika, a nie będę płacił za wypożyczenie. Dlatego biorę sobie kontrakt z jakimkolwiek ciągnikiem, podjadę beczką, napełnię wszystkie szklarnie, zrobię kontrakt, zwrócę, no i elegancko. No i co, wypożyczyłem sobie najtańszą beczkę, do tego zrobiłem pole ryżowe, żeby mieć za darmo wodę, no i czas na napełnianie wszystkich szklarni. No ale to ja już z wami się żegnam, nie będę was tym zanudzał. Dzisiaj tak w miarę chyba dużo zrobiliśmy, 2 nowe szklarnie, trochę kontraktów, kilka jakichś nowych pomysłów na dalszy rozwój serii. No i co? Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę i suba, jeśli go nie macie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!